Papież Franciszek rozpoczyna wizytę w Iraku. Wizytę trudną nie tylko ze względu na pandemię koronawirusa, ale także ze względu na to, że Irak wciąż jest miejscem niestabilnym. Równocześnie jest miejscem, gdzie żyje sporo małych wspólnot chrześcijańskich, do których papież właśnie przyjeżdża. Na miejscu w irackim Kurdystanie, na północy kraju, w Irbilu, jest rzeczniczka Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Aleksandra Rutkowska. PCPM działa tam właśnie w Irbilu wśród miejscowej ludności. Powiedz, kiedy wylądowałaś tam na miejscu, co rzuciło Ci się w oczy w tym miejscu, co zmieniło się tam przez ostatnie miesiące? Dzień dobry Wojtku, dzień dobry z biura w Dohuku w północnym Iraku, w irackim Kurdystanie, na terenie autonomii. Zgadza się tematem, jednym z tematów w wielu lokalnych telewizjach, ale też innych mediach jest wizyta papieża Franciszka. Ona się przeplata tak naprawdę z relacjami, informacjami dotyczącymi pierwszej partii szczepionek, która dotarła tutaj z Bagdadu, i to jest news, podobnie jak wielkim historycznym newsem i ważnym wydarzeniem jest wizyta, o której mówisz. Wy jako Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej tam na miejscu w Kurdystanie działacie też z uchodźcami, prowadzicie programy pomocowe dla uchodźców. W irackim Kurdystanie Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej działa w konsorcjum europejskim i prowadzi tutaj projekt rozwojowy. To znaczy, że stara się pomóc lokalnym władzom, ale i samorządom i instytucjom w rozwiązaniu problemów demograficznych, które w ostatnich latach tutaj są coraz większe, więc wpływa i pomaga całej społeczności. Znaczna ich część to są właśnie m.in. uchodźcy, także wewnętrzni. Tylko w prowincji Duhok, gdzie ja właśnie jestem, 400 000 ludzi szukało bezpieczeństwa. Iracki Kurdystan stał się bezpiecznym miejscem dla tych ludzi, tylko że ta przestrzeń, o której dziś mówimy, potrzebuje konkretnego wsparcia. Chociażby o dysponowanie zasobami, ograniczonymi zasobami, jakim jest woda, która jest jednym z głównych, kluczowych problemów w Iraku całym już. No właśnie, a skoro wspomniałaś o kwestiach wody, powiedz, jak to jest w ogóle możliwe, że w tak dużym kraju jak Irak, przez który płyną tak olbrzymie rzeki jak Tygrys czy Eufrat, w ogóle brakuje wody? No właśnie, to można nazwać symbolicznym, bo Tygrys i Eufrat dały przecież początek pierwszym cywilizacjom, a dziś mówimy o tym, że w ciągu kilku dekad w całym Iraku może zabraknąć wody pitnej. Ta świadomość, no właśnie, dysponowania tym ograniczonym zasobem wciąż jest jeszcze mała. Prowincja Duhok, w której jestem, zużycie wody tutaj średnio jest 2,5 raza większe niż w Polsce. I jednym z komponentów naszego projektu jest wsparcie czy Departamentu Wody, czy tak naprawdę lokalnych władz szeroko, żeby lepiej dysponować tym zasobem, żeby wprowadzać specjalne sposoby, projekty, które pozwolą na lepsze zarządzanie nim. Ostatnią rzeczą, o którą chciałem zapytać, to jest tak zwane państwo islamskie, czyli ISIS, które operowało w Iraku i w Syrii, również właśnie tam, gdzie jesteś na północy Iraku. Grupa miała być już dawno pokonana, tymczasem w ostatnich tygodniach w Bagdadzie mieliśmy informacje o zamachach dokonywanych rzekomo właśnie przez kolejne grupy należące do ISIS. Czy w Kurdystanie, Kurdowie, tam gdzie jesteś, również tak jak w Bagdadzie Irakijczycy obawiają się tego powrotu ISIS? Wczoraj odwiedziłam obóz Sheikhan. Jest to obóz zamieszkany głównie przez mniejszość jazycką. Te warunki nie są najlepsze. Namioty wymagają już wymiany. Jedna z kobiet, z którą rozmawiałam właśnie w obozie Sheikhan, mówiła, że tak długo, jak nie będzie pewna, że ona i jej rodzina będą bezpieczni, tak długo w tym obozie pozostanie. Chociażby te historie, które usłyszałam w obozach, świadczą o tym, że wciąż życie w obozie jest lepsze niż w miejscu swojego urodzenia, bo wciąż to miejsce nie jawi się jako bezpieczne. Aleksandra Rutkowska, rzeczniczka Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej prosto z Irbilu, ze stolicy irackiego Kurdystanu, była z nami. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.